Dla mnie to atrakcja numer 1. Olać te tam bunkry, zamki, meczety. Tutaj punkt obowiązkowy. Już wyjechaliśmy z tego takiego stricto z centrum Albanii. Jestem już tu na obrzeżach. No dosyć długa podróż, bilet tani, 40 leków, czyli tam niecałe 2 zł, nie wiem, tam złoty 80 w tych granicach. Ale co dziwnego, tutaj na pokładzie, jakby w środku autobusu jest konduktor, który chodzi, przepycha się między ludźmi i sprzedaje te bilety, nie? Wyłapuje wszystkich, którzy wsiadają, no i sprzedaje im te bilety. Takie to trochę dziwne rozwiązanie. No w tej chwili już się tutaj w tym autobusie wyluzowało, także on tu sobie swobodnie chodzi z jednego końca na drugi. Ale wcześniej, jak tak było, no mega ciasno, ja stałem, no to tak trochę to kiepsko było mu tutaj sprzedawać te bilety i przepychać się między ludźmi z jednego końca autobusu na drugi. Kierowca mnie poinstruował, że mam się po prostu przesiąść w inny autobus i jeszcze tym innym autobusem na tym samym bilecie muszę podjechać dosłownie 2-3 przystanki. Teraz tutaj muszę kawałek podejść. Wspinam się w górę. Daiti Express, stacja początkowa. Idę zorientować się w temacie, o co chodzi, ale już jestem dość wysoko. Tymi 2 autobusami wjechałem i pomimo słabej widoczności, no ale już tam widać co nieco. Bilet kupiony. Tutaj macie cennik, ja zapłaciłem 14 euro, albo inaczej 1400 leków w obie strony, tak? I teraz tutaj schodkami mam iść wyżej. Zobaczymy, na czym to polega. Podobno 15 minut w każdą stronę ta kolejka jedzie. O, jest chyba, odjeżdża. Może uda się zdążyć. Hello. Which one? For return. For return, okay. Remember 5 o'clock is the last one. Close. 5 o'clock close. 5 o'clock, the last one Last coming one, back. yes. Okay. Just other side. Thank you. O 5 ostatnia kolejka powrotna. No i tak to wygląda, takie wagoniki. Na górze jest jakiś tam park, można tam trochę czasu spędzić. Jest 15, wchodzę. O, także jest duża szansa na to, że będę sam. Pan mi zabrał jeden z biletów, a tu mamy ten na powrót. Jedziemy, jakiegoś tutaj tłoku nie ma, obłożenia. Nabrał prędkości. O kurczę. No, to jest to, co mi się uwielbiają najbardziej. Tygryski. A tam kolejka powrotna. O i tam jakaś grupa 4, chyba rodzina, 4 osób. Zobaczcie, kurde. Super. Z każdej strony
Fajnie, że nikogo nie ma, to mogę tutaj się pokręcić. Z każdej strony wam pokazać. Trochę przypomina mi to Batumi w Gruzji, gdzie też jechałem no podobną kolejką i z dużej wysokości, z daleka później mogłem spoglądać na miasto, na Batumi. Możecie to zresztą na moich filmach, tam na moim kanale obejrzeć. Także zapraszam tutaj na odcinki z Gruzji. Tam właśnie jest jeden taki z Batumi, gdzie jadę kolejką. Super atrakcja, jak na razie, no jak dla mnie to tutaj najfajniejszy punkt tej całej mojej wizyty tutaj w tym mieście, w Tiranie. Także za te 14 euro wjeżdżacie na górę, tam możecie spędzić no trochę czasu, bo tam są też różne inne atrakcje przewidziane. No i później z powrotem znowu 15 minut, ale dla tych widoków, no chyba, że mówię, ktoś ma lęk wysokości, ale ja mam świra na punkcie tego typu właśnie atrakcji. No bardzo mi się podoba, kurde. Teraz tu przejeżdżamy nad jakimś takim rozlewiskiem. Jakiś taki stawik albo zbiornik retencyjny, ciężko powiedzieć co to jest. No już jesteśmy naprawdę wysoko. Trochę czuć ciśnienie na uszach jak w samolocie. Zresztą sami zobaczcie, Tirana już daleko, daleko. No i praktycznie co drugi wagonik pusty. Jedna osoba, czasem no tam jak rodzina to 4, ale także taki przyjazd tu poza sezonem też ma swoje plusy, atuty, ale wysoko, kurde. Z całego dnia dla mnie to atrakcja numer 1. Olać te tam bunkry, zamki, meczety. Tutaj punkt obowiązkowy. Także po raz kolejny mówię, jak będziecie tutaj w Tiranie, śmiało tutaj obowiązkowo trzeba kolejką się przejechać. Dalti Express. Doczytuję w internecie, że ta kolejka linowa Dalti Express jest najbardziej atrakcyjnym miejscem w Tiranie dla turystów lokalnych i zagranicznych. Ta kolejka linowa o długości, słuchajcie, 4354 metry, czyli ponad 4 km, jest najdłuższą na Bałkanach. Podróż trwa, tak jak mówiłem wcześniej, 15 minut. Prędkość maksymalna wynosi 6 metrów na sekundę, a maksymalna przepustowość to 528 pasażerów na godzinę. No, kurczę, no szkoda, że deszcz zaczął kropić i tu przez te szyby słabiej widać, ale jesteśmy naprawdę, no, mega wysoko, daleko od miasta. No rewelacja, rewelacja. Takim oto sposobem po 15 minutach dojeżdżamy do końca. Ponad 4 km przejechane. Super. Teraz tutaj trochę pochodzę, rozejrzę się. Zobaczymy, co tutaj ciekawego jest do zobaczenia. Trochę uszy mi przytkało, przygłuchy jestem. No chciałbym wysiąść, nie wiem kiedy to się otworzy. O, jest. Wychodzimy. Jak widzicie, tłumów nie ma. Spokojnie. Wychodzę na zewnątrz. Tutaj
zorientuję się, co tutaj jest jeszcze ciekawego na szczycie tej góry. Tu jakaś restauracja, ale pusto. Tutaj na znaku możemy przeczytać, jakiego typu atrakcje tutaj się znajdują. Park przygód, mini golf, jakieś tam inne parki dla dzieci. Nawet hotel, taras, mini golf. No dobra, nie pozostaje mi nic innego, jak trochę tutaj pochodzić. Tu taki jakiś mini ogródek. Trochę siąpi na głowę, ale nie wieje. No pustki. W sezonie przypuszczam tu tłumy. Teraz nikogo nie ma. Tutaj można sobie w paintballa się pobawić, postrzelać do butelek. No, it's okay, I'm just... No, thank you. No, pan mnie tu już namawia, bo klientów zero. Jeden, jedyny zmłukany turysta się pojawił. Trochę widoczność może nie najlepsza. Mgliście i delikatnie kropi deszczyk. No i żaden film nie jest w stanie tu przekazać, żaden obraz, żadna kamera tego, jak to wygląda w rzeczywistości. No ale chociaż trochę możecie zobaczyć, jak pięknie. Wysoko, daleko. Tirana. Domeczki jak klocuszki. Tutaj za mną z tyłu jest jakaś restauracja, tam widzę trochę ludzi siedzi. Idę, zorientuję się, jak to tam wygląda cenowo, bo z siemię może na szybko coś zaszaleję, coś zjem. A co tam? Balkoni Daitit. Tak nazywa się restauracja. Wchodzimy. Nie chce mi się łazić tam na zewnątrz, trochę kropi, jestem mega głodny, także siadłem tu w restauracji z widokiem takim, a nie innym. Pan mnie tutaj usadowił przy stoliku 4-osobowym, ale jestem sam. Piękny widok, zamówiłem chyba 4 rzeczy, browarka, jakiś makaron, sałatę, zupę i cenowo z tego, co widziałem, w miarę rozsądnie. Jest moja zupka, ale taka biedna, to taki krem warzywny, nie za duża. Zamówiłem sam, dokładnie nie wiedziałem co. Tutaj zupa, a tutaj też coś z warzyw. Warzywa w jakimś sosie, na gorąco, w takim stalowym naczyniu. Pan doniósł pieczywo. Bardzo dobre. W jakimś takim serze. Chyba przesadziłem z ilością. Nie przejem tego. Porcje niby nieduże, ale tu wjechało jeszcze penę. Tutaj to. Tymi bułeczkami można się dopchać. No, nikt we mnie na siłę nie wciska. Do tego browarek. Browarek regionalny, bardzo dobry, mała buteleczka korca. Cały dzień głodowałem, a tutaj przesadziłem trochę z ilością. Jeszcze wciskam bułeczkę. Jeszcze jedna tutaj jest w koszyku, ale już ją sobie odpuszczę, bo nie dam rady. 1900 leków zapłaciłem. Rewolutem tam mi przeliczyło 80 zł. Dużo, niedużo, no ale w takim fajnym miejscu, lokalizacja. No i naprawdę wziąłem tak naprawdę porcję dla 2 osób. No, przesadziłem trochę, tam nie wiedziałem dokładnie co zamawiam. Mogłem wziąć zupkę i jedno drugie danie, a ja wziąłem zupę i tak naprawdę 2 drugie dania. Jeszcze tymi bułkami się dopchało. No fajna miejscówka. No na pewno warto tutaj przyjechać o innej porze roku. Wtedy to też ma trochę inny urok. Jak jest słonecznie, cieplej, bardziej zielono,
to też to ładniej wygląda. Ale jak to mówią, i tak jest zajebiście. Z tego co widzę, to większość wagoników już o tej godzinie, no i o tej porze roku wjeżdża i zjeżdża pustych. Już niewiele osób tu zostało na szczycie, no bo za pół godziny ostatni kurs zjazdowy. Powtarzam jeszcze raz, mega super atrakcja. O, tak jak mówiłem, tu kolejny pusty wagonik zjeżdża. O, tam jeszcze turyści wjeżdżają, no ale długo nie będą mogli tu zabawić, no chyba że zdecydują się na zejście piechotą, no bo to z tego co mi wiadomo też jest możliwe. No ale przypuszczalnie czasowo by to trwało mega długo. No i najprawdopodobniej no na 100% znowu będę sam w wagoniku. Także teraz jeszcze trochę pofilmuję tutaj trasę zjazdową. O, drzwi automatycznie się zamknęły. I teraz czai wagonik i nabiera prędkości. Prędkość nie jest zawrotna, bo tak jak tam no ten sam start, rozpęd to taki trochę szybciej na pewno niż te 6 km, bo w necie wyczytałem, że prędkość z jaką się porusza 6 km na godzinę, ale jak dla mnie to zdecydowanie szybciej. No może teraz. Wagonik spowolnił mocno, bo jest za stromo, dlatego szybciej nie może. Powolutku. Prawie że stoimy w miejscu. Super atrakcja, najfajniejsza z dotychczasowych tutaj. No jestem od wczoraj, także jeszcze pewnie nie jedno mnie tutaj czeka. Ale w Tiranie to mówię, to punkt obowiązkowy, najbardziej mi się to podoba. Miasto też całkiem. W nocy, tak jak wczoraj, to po ciemku no pewnych tych niedoskonałości tego miasta nie było widać. W ciągu dnia no trochę gorzej się to prezentuje, widać ten brud, śmieci walające się, te kamienice takie obskrobane, te domy zaniedbane. No, jest jak jest, ale ogólne moje spostrzeżenia, wrażenia są jak najbardziej pozytywne, podoba mi się, także warto tutaj zahaczyć, spędzić ten jeden czy dwa takie pełne dni, żeby na spokojnie tam sobie to obejrzeć. Ja na szybko, bo nie mam za wiele czasu, obskakuję te najważniejsze punkty i to co chciałem praktycznie już tutaj w Tiranie zobaczyłem. Jutro ruszam już poza stolicę do innych miejscówek, do innych miast, miasteczek, ale o tym będzie potem. Kolejka zaliczona. Teraz znowu muszę trochę zejść niżej i tam łapać transport. Ten sam autobus, którym przyjechałem. Tutaj na wyjeździe oczywiście stoją już taksóweczki. Za chwilę pewnie panowie będą mnie tu molestować, namawiać na zjazd, ale ja sobie odpuszczę. No jak widzicie, no jest tu taka rozpierducha trochę. Architektura taka no typowo bałkańsko-arabska bym powiedział. Za czysto nie jest. Od czasu do czasu tam koty biegają, też parę ich tam widziałem. No i też to co mi
Tam znajoma mówiła, że bezpańskie psy, tam w centrum miasta. Tych piesków trochę widziałem, ale takie wszystkie mocno przymulone, zupełnie nieagresywne, także nie stwarzały jakiegoś tam problemu. O, fartnęło mi się, autobusik akurat podjechał, jeszcze upewniłem się, dopytałem tego, jak ja to mówię, autobusowego konduktora, czy na pewno autobus wraca do centrum. No i tak, ten sam numer 11. Jak widzicie, pogoda zrobiła się fatalna, siąpi deszcz. Ja już w tym deszczu idę dłuższy czas, przemokłem, plecak mokry. Za chwilę trochę zapomniałem, bo mam taki ten worek, folię na plecach, no ale nieważne. Jestem tutaj pod tak zwanym mostem Garbarzy. Jest to najstarszy most zachowany w Tiranie, pochodzący z XVIII wieku. Nie jest duży, z takich tam składa się chyba 2 przęseł, długości 8 metrów, wysokości 3 metrów. Tak to wygląda. Łączy on jakby starą część Tirany z tą częścią nowszą. Można po tym moście przejść, zaraz tutaj właśnie to zrobię. Kamienie trochę śliskie, także muszę uważać, żeby się nie wypieprzyć. Ten największy meczet w Tiranie, największy tutaj na Bałkanach, w którym byłem wcześniej, w nocy pięknie oświetlony, fajnie to wygląda. A ja tutaj próbuję wrócić, bo mijałem wcześniej gdzieś jakąś taką większą galerię handlową. Spróbuję tam się skryć przed tym deszczem, gdzieś przysiąść, trochę odpocząć. Galeria handlowa, jak to galeria handlowa, full wypas, widzę tu znane marki, Jisk, tam Hugo, Intersport, windą, tutaj galeria, no spora, ma kilka pięter. No tak jak widzicie, pełna kultura, nie ma wstydu. Mało powiedziane, że nie ma wstydu. Mógłbym nawet powiedzieć, że jest się czym pochwalić. Wygląda to naprawdę na poziomie. Przynajmniej na głowę mi teraz nie pada. No dawno nie byłem w tak dużej galerii. Naprawdę. No i wyją tu z tego meczetu. Źle na mnie działa to wycie. Tak jakoś demonicznie to brzmi. Zawsze mnie ciarki przechodzą, jak słyszę te wycie z tych meczetów. Nie wiem. Obiektyw moknie, rozbłyski. Nie ma sensu już tutaj filmować. Korki niemiłosierne tutaj, zobaczcie sami. Wszystko stoi. LPG, cena 57 leków. Czyli no coś tam koło 2 zł. Także tanio. Na gazie tutaj jeździć się opłaca. Obiecałem sobie, że będę mniej chodził, a dzisiaj znowu mam 29 000 kroków, czyli no coś koło 20 km z buta zrobiłem. Z całego dnia jestem zadowolony. No ten deszcz tam troszkę pokrzyżował plany. Jeśli chodzi o ceny tutaj, to na razie naprawdę nie ogarniam, bo w ogóle nie rozumiem proporcji, jakie tutaj są zachowane, jeśli chodzi o ceny, bo niektóre rzeczy naprawdę są
porównując do tych cen w Polsce, mega tanie. Niektóre rzeczy są naprawdę drogie. No mówię, przykładowo taki jogurt kosztował mnie prawie 200 leków, tak? To nie jest jogurt, tylko kefir. Prawie 200 leków, a wczoraj zjadłem pizzę za 250 leków, tak? Także pizzę w cenie jogurtu można kupić. I tak tutaj jest. Później jeśli chodzi o zakupy, no to też taka ciekawostka, zauważyłem, że tutaj w takich sklepach, nad tych marketach, niedawno byłem w tym Sparze, tam w ogóle nie ma działu z pieczywem, tam nie ma piekarni. Prawdopodobnie, bo tam po drodze mijałem specjalne, oddzielne sklepy, po prostu piekarnie, gdzie można tego typu pieczywo dostać. Jutro działamy dalej. Dobra. Miałem świadomość tego, że pogoda może spłatać psikusa, no i spłatała. Lipa. Ale jestem nad morzem.